Pracuję nad dosyć dużym filmem, który ma ładnie streścić wszystkie poprzednie gry. Co się tam dzieje, jakie wątki są prowadzone, jakie pytania się pojawiają, no i po drodze jakie są moje teorie. Idzie mi to kiepsko, więc żeby się zresetować, przechodzę do następnego tematu w planach. Zakończenie Security Breach. Omówię dzisiaj, co się w tych zakończeniach dzieje, jakie odblokować, do czego zmierzają. Postaram się wyjaśnić kontekst i teorie związane z tymi zakończeniami. No i wciąż układam sobie wszystko w głowie. Wciąż jest w miarę wcześnie od premiery gry, ledwo miesiąc minął, więc nie będę tutaj przedstawił wam jakichś pewników. Te teorie mogą się bardzo szybko zmienić, chcę wszystko powoli omówić na innych odcinkach. Pierwsze dwa takie najprostsze zakończenia to ucieczka głównym wyjściem i ucieczka z Freddym. Te dwa są do siebie podobne, bo skupiam się tylko na ucieczce Grzesia. Złe i dobre zakończenie. Jedno z nich wymaga po prostu dotrwania do 6 rano, czyli musisz rozwalić 2 animatroniki i koniec. Drugi wymaga zdobycia karty poziomu 7 i znalezienia wyjścia przez kuchnię, tam gdzie jest segment z Chiką i Pizzabotem. Tutaj pojawia się temat bardzo popularnej teorii, że Grześ jest bezdomny, bo śpi w kartonie, bo ucieka z Freddym w siną dal, nie wraca do domu, jakby go w ogóle nie miał. Freddy wygląda, jakby stał się jego nowym opiekunem i dlaczego tak jest? No i argument ma sens, ale jeszcze mnie nie przekonuje. Nie da się tak naprawdę rozmawiać o rodzinie Grzesia, bo taka informacja nie istnieje w grze, ale uważam, że Grześ jest po prostu zwyczajną ofiarą porwań i niczym więcej. W pierwszym zakończeniu widzimy sylwetki głów zaginionych dzieci i jest tam ktoś bardzo przypominający Grzesia. Zawsze można się kłócić, że to nie musi być on, ale według mnie rodzice go szukają. Uważam, że Grześ był po prostu zwykłym klientem, który miał zostać porwany, ale uciekł. Nie ma go w systemie Pizzaplexa, ponieważ to pozwala Vani porywać dzieci. Pizzaplex zostałby szybko zamknięty, gdyby ginęły tutaj dzieci, ale co jeśli nigdy ich tutaj nie było? Są wymazani z systemów. Firma powie, że nigdy ich tutaj nie było, więc w mieście rzeczywiście grasuje jakieś porywacze, ale nie w Pizzaplexie. Tak się mogą tłumaczyć. Tak ja to widzę. Grześ śpi w kartonie, bo może po prostu mieszkać daleko od Pizzaplexa, w innym mieście, wiele kilometrów stamtąd. Nie mogę tego udowodnić, ale chodzi mi o to, że jego zachowanie da się wyjaśnić. Może mieć normalną rodzinę. Istnieje masa teorii na temat tego dzieciaka. Bezdomny, robot, a nawet złoczyńca, ale według mnie to zwyczajny klient Pizzaplexu, wymazany z systemu, ukrywający się przed porywaczami. A mówię to jeszcze szerzej na osobnym filmie. Trzecie i czwarte zakończenie kręcą się wokół Vani. O 6 rano dosłownie dostajemy opcję Vani, która nas tam prowadzi. I żeby było jasne, musimy przejść przez Phaser Blast i znaleźć jej kryjówkę. Dopiero wtedy opcja będzie dostępna. I to jest też złe i dobre zakończenie. Możemy ją zamordować, możemy ją też uratować. Wszystko zależy od tego, czy zdążymy wcześniej przejść pozostałe 2 Princess Questy. Glitch Trap kontroluje Vani, przyjął nad nią kontrolę, ale możemy ją uwolnić, jeżeli przejdziemy 3 Princess Questy. Trzeci znajduje się właśnie w jej pokoju, dokładnie tam, gdzie idziemy w zakończeniu. I możemy albo wcisnąć guzik i wtedy Vani zginie, albo grać w arkadówkę i ją uwolnić. W obu przypadkach Glamrock Freddy zostaje zniszczony, choć jest to dosyć zabawne, że albo jest całkiem rozwalony, albo zostaje z niego całkowicie nieuszkodzona głowa. Ważnym elementem Princess Quest jest to, że prowadzi nas do dużej debaty, która istnieje od dawna. Czy Vani to Vanessa? Wydaje się, że tak. Brzmi to jak coś oczywistego. Sam Freddy mówi, że nazwa Vani to połączenie słów Vanessa i Bunny, królik Vanessa, ale wątpliwości istnieją. Wiemy z trailerów, że Vanessa miała chcieć nam pomóc. Oczywiście mogła kłamać, ale to nie jest takie proste. W pewnym momencie Vanessa nas łapie, ale o co chodzi z tym, że zamyka nas w biurze, a potem odbiera nas z niego Vani? Po co tak naokoło? Są teorie o rozdwojeniu osobowości, że jest dobra i zła Vanessa. Zakończenie Princess Quest wygląda jak jakieś potwierdzenie, bo w końcu uwalniamy Vani, ona zostawia swój strój za sobą, a potem Vanessa jest dla nas przyjazna. Jeszcze więcej na ten temat mówi 5. zakończenie, Fire Exit. Grześ ucieka wyjściem przeciwpożarowym na 3. piętrze. Chodzi o to w Price Corner za L-chipem. Nie jest do końca jasne, co jest tutaj wymagane. Najwyraźniej musisz zbierać znajdźki. Ogólnie się mówi o 6 złotych puszakach, choć to nie zawsze działa podobno i chyba trzeba zdobyć też odpowiednią ilość zwykłych znajdziek, ale ogólnie chodzi o znajdźki. Jak na ironię idziemy do wyjścia przeciwpożarowego i podpalamy lokację. Na dachu budynku znajduje nas Vani, ale Freddy teraz ją widzi, rzuca się na nią i oboje spadają z kilkupiętrowego budynku. Oczywiście nie jest to bezpośrednio powiedziane, ale najwyraźniej umarła. Freddy też musi być poważnie zepsuty. Zakończenie potwierdza, Vani to Vanessa. Ściągamy maskę i widzimy jej twarz. Ale zaraz widzimy żywą Vanessę patrzącą się na to wszystko z góry. Potwierdza nam to, że Vani to jednak nie jest Vanessa. Więc w końcu jak? Dlaczego to tak wygląda? Jeśli Vanessa jest jedna, ta na dachu powinna być symboliczna, reprezentuje prawdziwą Vanessę, która jest uwięziona w Princess Quest. Nie uwolniliśmy jej, więc znajduje się w płonącym Pizzaplexie, ale wydaje mi się, że to byłoby trochę za proste. Teaser od początku zachęcały nas do dyskusji, przedstawiali 2 postacie jako 2 postacie, więc jaka jest historia Vani i Vanessy? Chciałbym jakiegoś ciekawego rozwinięcia tych postaci.
Zakończenia nie dowodzą żadnej z tych opcji i ja uważam, że mówimy o dwóch postaciach, a argumentem są dodatkowe znajdźki. Nagrania sesji z terapeutą. Są dwie grupy tych nagrań. Nagranie numer 71 przedstawiają Vanessę, a nagranie numer 46 przedstawiają Vani. Vanessa odzywa się, a Vani nie, ale terapeutki mówią o jej zainteresowaniu maskami i królikami. To wciąż mogą być dwie osobowości w jednym ciele, ale jednak nie wszystko się tutaj zgadza. Vani i Vanessa są całkowitymi przeciwieństwami, co jeszcze nie przeczy dwóm osobowościom. Ale na przykład oboje rozmawiają o dokładnie tej samej traumie związanej z rodzicami, ale dla Vanessy jest to prawdziwe przeżycie. Dla Vani to referat, historia, którą usłyszała, bez żadnych emocji. Pod koniec dowiaduje się, że to nie są jej prawdziwi rodzice, kłamała. Vanessa pracuje też dla Fazbear Entertainment i zostaje wysłana do Pizzaplexa, a Vani przychodzi tam pomimo tego, że jej zabraniają, oskarżają ją o hakowanie robotów, systemu. Dowiadujemy się, że ktoś szantażuje dziewczynę przez specjalny czat ukryty na komputerze, ale potem jest twist. To Vani jest tą, która szantażuje. Ma więc to sens, że Vani szantażuje Vanessę. Są te same wiadomości od strony nadawcy i odbiorcy. Według mnie w Help Wanted pojawia się Vani. Beta-testerka nie jest Vanessą, ale beta-testerka kradnie tożsamość Vanessy. William i Vani znaleźli kozła ofiarnego, pewnie kogoś podobnego do Vani. Mogła mieć dodatkowo jakąś operację plastyczną, nie wiem. Ale Vanessa jest szantażowana. Kontrolują jej życie. Toni wysłali ją do Pizzaplexa, żeby przejąć kontrolę nad tym budynkiem. Wydaje mi się, że Vanessa ma poczucie winy i chce nam pomóc, ale nie ma dużego wyboru. Robi co może. To ona może prosić nas o pomoc. Wydaje mi się, że Princess Quest miał być naszą pomocą Vanessie. Pokonaj glitch trapa, uwolnij Vani, a Vanessa też będzie wolna, nie będziesz hakera. To wyjaśniłoby zakończenie, w którym spotykamy się z Vanessą przy wyjściu. Rozumiem, że może być wdzięczna, ale czemu my się z nią spotykamy? Są teorie, że Vanessa powoli się zmieniała, korumpowała i powoli stawała się Vani, ale nie ma to sensu chronologicznie. Glitch trap zaatakował beta-testerkę i od razu stała się zła, miała wyprany mózg, była kontrolowana. William bezpośrednio ją kontroluje. Vanessa nie jest kontrolowana w taki sposób, jest zastraszana. Na nagraniach słyszymy, że się boi, że ktoś nasłuchuje. To okropnie różne od siebie postacie. Nie widzę, jak mają być jedną osobą. Nie widzę, w jaki inny sposób miałbym te nagrania zinterpretować, bo coś muszą znaczyć, coś wnoszą. Według mnie to jest dowód i wyjaśnienie różnicy pomiędzy Vani i Vanessą. Beta-testerka o nieznanym imieniu kontroluje życie Vanessy i kradnie jej tożsamość. Zostaje ostatnie zakończenie, starcie z Williamem Aftonem, z Burntrapem. To dosyć ciekawe miejsce, lokacja z FFPS-a, Freddy Fazbear's Pizza Place, logo identyczne do tego z ilustracji. Ciężko wyjaśnić, czemu jest pod ziemią, może Henry zrobił więcej niż tylko podpalił budynek, ale bez znaczenia. Odblokowanie tej walki nie jest trudne, musimy zdobyć upgrade'y i znaleźć windę w zablokowanych częściach budynku, potrzebujemy pazurów Montiego i krzykuciki. Winda znajduje się w części Roxy, trafiamy tam, walczymy z Williamem i wygrywamy. Nowa wersja Molten Freddy'ego zabiera Williama, ale nie do końca wiemy, jak to się kończy. Są tutaj trzy postacie, o których można porozmawiać. Jest William, nowy Springtrap posiada endoszkielet Glamroków, więc uznaje się, że używała stroju Rockstar Bonniego. Trochę dziwniej, że jego zwłoki są znowu owinięte w endoszkielet, ale bez znaczenia taka decyzja. Burntrap jest szczerze tym, czym Scraptrap powinien był być. Nowy Springtrap z czaszką. To tutaj wygląda epicko i ciekawie, choć i tak nie dorównuje Springtrapowi w popularności. Zakończenie jest niejasne, bo wiele informacji wycięto. William się nawet nie odzywa słowem, ale możemy się domyśleć, że przeżyje ten pożar i wróci. Nasza walka jedynie go powstrzymała, spowolniła. Za dużo wycięto, żeby komentować to miejsce póki co. Za mało wyjaśnień. Byłoby ciekawie, jakby rzeczywiście zginął, bo w tym zakończeniu Vani wciąż funkcjonuje. Mogliby go zastąpić nowym złoczyńcą. Choć tak czy tak wiemy, że Vani jest pod kontrolą Williama, więc najpewniej ona byłaby sposobem, w który William by znowu przetrwał. Coś takiego. Najciekawszym tematem jest tu chyba jednak Blob, czyli ten nowy Molten Freddy. W plikach gry nazywa się Blob. To jest ogólnie bezpośrednia ewolucja Molten Freddy'ego. Robot przeżył pożar FPS-a, co już było zasugerowane w Ultimate Custom Night. Przeżyli pożar, żeby jeden duch mógł się mścić na kimś. Teraz są różne teorie. Na przykład, że Blob więzi w tym miejscu Williama, lub że UCN jednak jest karą Majka i UCN wciąż trwa. Dlatego właśnie Blob jest nieaktywny. Po prostu egzystuje i jest wściekły. Na tym mniej więcej polegają duchy, negatywne emocje, nawiedzanie. Są wściekłe. Blob świadczy za tym, że Molten Freddy posiadał w sobie masę różnych duchów ofiar. Ta nowa wersja ma jeszcze więcej, bo jest marionetka, baby. Blob posiada prawdopodobnie wszystkich, którzy znajdowali się w FPS-ie, wszystkich poza Williamem. Można debatować na temat Mike'a, ale to jest inny temat. Ciekawym tematem tego zakończenia jest też Glamrock Freddy. I am not me, nie jestem sobą. Glamrock Freddy jest nawiedzony, a przynajmniej ma jakieś minimalne ilości remnantu.
Jak mówiłem w poprzednich teoriach, Remnant ma w sobie duszę, świadomość. I według mnie Phantasmy miały duszę Elizabeth. Dziewczynka ich nie kontrolowała, ale ten Remnant dawał im trochę świadomości. Wydaje mi się, że tak samo działo to tutaj. Glamrock Freddy to Glamrock Freddy, jego sztuczna inteligencja rządzi tym ciałem, ale Remnant dał mu świadomość, ma fragmenty duszy kogoś z Bloba. Bo mniej więcej właśnie to mówi. Wani go tutaj przetargała, a potem zmienił się, przestał być sobą. Możliwe, że używa Remnantu jakiejś nowej ofiary, bo było więcej porwań i zabójstw, ale może mieć duszę kogoś z Bloba. Są teorią Mike'u, Golden Freddym, ugryźnym dzieciaku, Cassidy. Według mnie dużo sensu ma jednak marionetka. Glamrock Freddy ma niezrozumiałą potrzebę opiekowania się Grzesiem. Niektóre jego słowa łączą się też z słowami Pluszbera, który według teorii jest marionetką. To byłoby ciekawe i niespodziewane trochę. Choć jak mówię, nie uważam, żeby marionetka konkretnie nawiedzała teraz Freddy'ego. Uważam, że otrzymał on kawałek duszy dziewczynki, która daje mu świadomość i odrobinę jej osobowości. Jest Glamrock Freddym, jest sztuczną inteligencją, ale ma kawałek duszy bardzo opiekuńczej dziewczynki. Oczywiście nie jest to zbyt ważne, przynajmniej póki co. Jest świadomy, ale wciąż jest Glamrock Freddym, to może być jakikolwiek duch z tego powodu. Ale wydaje mi się, że akurat marionetka robi najwięcej sensu w całokształcie. Było to najciekawsze wyjaśnienie. Tyle na temat tego zakończenia. Wszystkie zakończenia mają w sobie gwiazdki. Jedna gwiazdka dla zwykłej ucieczki po godzinie 6, 3 gwiazdki dla zakończenia Princess Quest i 2 gwiazdki dla wszystkiego innego. Zostawia nam to trochę pytań, które zakończenie jest tym właściwym. Może to, które ma najwięcej gwiazdek? Może to, które posiada faktyczną animację 3D zamiast komiksu? Uważa się, że walka z Aftonem jest prawdziwym zakończeniem. Komiksy zostały stworzone jako komiksy, żeby pokazać alternatywne historie, pokazać nieprawdziwe wydarzenia. Taki styl, taka decyzja, ale oczywiście na ten moment nie ma to znaczenia. Każda gra może mieć wiele zakończeń i każde z tych zakończeń może być poprawne. Każdy jest ważny. Pytanie jednak brzmi, od którego zakończenia będzie kontynuowała następna gra. Najprawdopodobniej właśnie od Aftona, bo to robi najwięcej sensu. Zakończenie na 3 gwiazdki uznaje za takie najlepsze zakończenie. Penny jest wolna, Vanessa jest wolna, a William stracił kontrolę nad wszystkim. Może jest teraz uwięziony w podziemiu, ale kiedyś na pewno wyjdzie, więc niestety nie jest to perfekcyjne zakończenie. Pokonanie Aftona też nie jest najlepszym zakończeniem, bo Grzesiu ucieka, William jest pokonany, ale wątek Vani i Vanessy nie zostaje rozwiązany. Wydaje mi się, że właśnie z tego miejsca historia będzie się rozwijała dalej. Ciekawi mnie tylko, czy jest to wprowadzenie do DLC, czy może wprowadzenie do następnej gry, kto wie. Tyle ode mnie. Powiedziałem, co się dzieje we wszystkich zakończeniach, wymieniłem chyba najważniejsze debaty, z jakimi fandom się obecnie zmaga. Jak już mówiłem, będę omawiał te same tematy na osobnych odcinkach szerzej. Jestem ciekawy waszej opinii na temat tego, co mówię na tym filmie i chcę wszystko lepiej zrozumieć, zanim wrzucę jakiś bardziej konkretny filmik. Dziękuję wam za oglądanie. Wracam do pracy nad moim wielkim projektem. Chcę zrobić filmik, który pomoże ludziom choć trochę nadgonić serię. W międzyczasie obejrzyjcie mój pierwszy filmik na temat tego, jak Security Breach wyszedł. Obejrzyjcie też filmik na temat e-maili Security Breach. Ciekawie jest na to spojrzeć teraz, kiedy nie jest już jasne, czy Vani to rzeczywiście Vanessa.